Przenosimy się do Dubrownika. Na Starówkę można wejść z kilku stron. My zaczynamy od bramy Pile. Prowadzi ona na główną ulicę Starego Miasta. Zaraz przy wejściu znajdziecie schody prowadzące na mury. Weszliśmy do miasta. Patrzymy teraz na fontannę Onufrego. Legenda głosi, że jak się wypije ze wszystkich 300 kraników, to spełnia się twoje marzenie. Michał, będziesz pił? No ciężko, bo nie wszystkie działają. Trzeba marzeniom pomóc się spełniać i samemu je realizować, a nie pić wodę z jakichś kraników. Trzeba robić obchód miasta, a potem wchodzić na mury, bo tu się wchodzi na mury. Tak, tam jest wejście na mury. Musimy znaleźć miejsce, gdzie się kupuje bilety. Właśnie Ci pokazywałem, że tu. Tam się kupuje bilety. Ogólnie jest dużo ludzi, no ale czego się spodziewać? To jest najbardziej zatłoczone miejsce. O, na tym gargulcu sobie stanę. To jest jakieś wyzwanie miłości, nie wiem co. Legenda związana z maszkaronem głosi, że jeśli uda Ci się wskoczyć mu na głowę twarzą do ściany i utrzymać się przez 10 sekund, to będziesz mieć dożywotnie szczęście. Inna jej wersja zakłada utrzymanie się, zdjęcie koszuli w trakcie próby. Dobra, idziemy teraz przez główną ulicę, która nazywa się Stradun. I ona prowadzi aż do portu. Jest tu mnóstwo knajp. Tak jak widzicie. ludzi. Wszędzie są knajpy, butiki. Nie wiem, jak to zrobimy. Pewnie znowu rzucimy wam jakąś muzyczkę tylko. Bo jest naprawdę głośno. Wchodząc do miasta od strony bramy Pile, nie sposób przeoczyć fontanny Onufrego. Naprzeciwko fontanny znajduje się też kościół Zbawiciela, a zaraz obok klasztor franciszkanów z zabytkową apteką. Główny deptak zaprowadzi nas do najważniejszych zabytków Starówki. Po lewej stronie jest pałac Sponza, na wprost miejska dzwonnica z zegarem, którego wskazówki mają kształt promieni słońca. A po prawej stronie jest kościół Świętego Błażeja, patrona miasta. Co roku 3 lutego przez główną ulicę idzie procesja z relikwiarzami patrona. Jest to również czas, w którym odbywa się odpust Świętego Błażeja. Jest to festiwal z wieloma koncertami, wystawami i wydarzeniami kulturalnymi. Co ciekawe, odpust Świętego Błażeja jest wpisany na listę dziedzictwa UNESCO. No widzę. I tutaj są schody prowadzące do Wielkiego Septu. I tutaj schodziła Cersei. No jest dużo ludzi, no. Shame. Nie wiem, o co chodzi. Właśnie ktoś krzyczał shame. Niewielu się porwało, żeby go skrzyknąć. To tu mamy schody, a z tyłu, jak to Michał stwierdził, już mniej ciekawe. Kościół Świętego Ignacego. Dokładnie tak. To jest kościół Świętego Ignacego. I prowadzą do niego słynne schody z serialu. Nadal nie ma smoków. No bo one tu były na końcu. Ale koniec jest bliski. Twój czy mój? Nasz.
I remoncik. Patrzymy na katedrę w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Warto wspomnieć, że Dubrownik nawiedziło wiele kataklizmów, wojny, pożary i trzęsienia ziemi. Z tego powodu wiele zabytków nie wygląda tak jak ich oryginały. Na przykład katedra została całkowicie zniszczona przez trzęsienie ziemi w 1667 roku. To jest chyba kibel. O nie! W remoncie! A to też było. Znaczy w serialu. Było. Takie ładne schody. W takim remoncie. Aha. To chyba trzeba sobie jednak zawrócić i wejść tam, gdzie chcieliśmy, co? Chyba tak. Chyba tak, zawracamy. Jak na łyżwach. Dubrownickie mury zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1979 roku. Są to jedne z największych i najlepiej zachowanych fortyfikacji miejskich w Europie. Mają one około 1940 metrów długości, a w najwyższych miejscach sięgają nawet do 25 metrów wysokości. Dubrownik posiada 5 fortów, z czego 3 znajdują się w obrębie murów. W latach 1991-1992 miasto mocno ucierpiało podczas wojny. Źródła podają, że ostrzały zniszczyły nawet do 56% budynków oraz do 70% dachów, których charakterystyczne różnice w barwach dachówek można zaobserwować spacerując po murach. To co, kończymy nasz obchód Dubrownika. Jeszcze ten jest, nie? Ten, to tamta, ten. Tą twierdzę, robimy ją? Możemy podejść, zobaczymy. Dobrze. To przenosimy. Wchodzimy na fort. Tu Wam wpiszę nazwę, bo jej nie wypowiem, dobrze? Fort, znany również jako Twierdza Świętego Wawrzyńca, wznosi się na 37 metrach nad poziomem morza, a jej mury od strony Adriatyku sięgają do 12 metrów grubości, a od strony miasta mają zaledwie 60 cm. Jest to celowy zabieg, który miał ułatwiać zniszczenie fortu w razie przejęcia przez wroga. No karłów tu trzymali. Widać? A tu? Mamy nadzieję, że spacer po Dubrowniku Wam się podobał. Nie wiemy, co jeszcze wyjdzie z tego materiału, bo było dużo ludzi, było chaotycznie i było bardzo ciepło. Mury miejskie mają około 2 km długości, więc trzeba na nie sobie zarezerwować takie 2 godzinki. Nie wiem. Nie wiesz, ile chodziliśmy. Nie. No w każdym Nie, bo razie. zdjęcia to długo wychodzi. Tak. Ale widoki fajne. Jest kilka miejsc, gdzie można wejść, więc nie trzeba wchodzić tylko od tej głównej bramy Pile. Można sobie znaleźć inne miejsce, chyba takie 2 widzieliśmy, nie? Z których można wejść trochę bardziej na uboczu, żeby się nie pchać w te największe kolejki. Na murach są knajpki, można sobie usiąść. Tak. Jak się kupi bilety na mury, to masz też bilet do tego fortu.
którym przed chwilą byliśmy. Nie potrafię tego wypowiedzieć. Nie? Z fortu fajne widoki na morze i na Dubrownik. Tak, w forcie nie ma żadnych, nie wiem, zabytków, a nic takiego, żadnych wystaw. Po prostu możecie wejść, zobaczyć miasto od strony tego fortu tak naprawdę. I nic więcej. I w tym forcie są organizowane, o ile się nie mylę, są organizowane koncerty. Więc O ile się nie mylisz. o ile się nie mylę, ale myślę, że się nie mylę. My ruszamy dalej w trasę. Mamy zaplanowane, właśnie co mamy zaplanowane? Być może jeszcze dzisiaj przejedziemy przez granicę chorwacko-czarnogórską. Czarnogórską. Albo zostaniemy gdzieś odpocząć, zobaczymy. Tak, Dojdziemy do busa, będziemy planować. dokładnie. No to co, do zobaczenia już w Czarnogórze albo na granicy. Nara.